Dziś bardzo ważny film, bo dotyczący homocysteiny, czyli cząsteczki, której podwyższony poziom we krwi powoduje choroby sercowo-naczyniowe, działa neurotoksycznie i sprzyja schorzeniom neurodegeneracyjnym. Zachęcam, aby obejrzeć ten program w całości, bo w telegraficznym skrócie omówię wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące homocysteiny, w tym to, jak obniżyć jej stężenie. Zacznę krótko od tego, czym jest homocysteina. Otóż jest to jeden z aminokwasów niebiałkowych, czyli aminokwas, który nie jest wykorzystywany przez nasze ciało do produkcji białek. Jednocześnie należy wiedzieć, że homocysteina nie występuje w żywności, stąd nie dostarczamy jej w postaci pokarmu. Powstaje ona w naszym organizmie w przebiegu wielu różnych przemian biochemicznych. Jeśli te z jakiegoś powodu zostaną zaburzone, o czym za chwilę powiem bardziej szczegółowo, to wówczas dochodzi do niebezpiecznego podwyższenia jej stężenia we krwi, co skutkuje zwiększonym ryzykiem pojawienia się wielu problemów zdrowotnych. Podwyższone stężenie homocysteiny jest przede wszystkim zagrożeniem dla układu krążenia. Literatura fachowa dowodzi, że nadmiar homocysteiny uszkadza naczynia krwionośne, zmniejsza ich elastyczność, zaburza ich funkcjonowanie i sprzyja powstawaniu blaszki miażdżycowej. Do tego warto wiedzieć, że w obecności wysokiego stężenia homocysteiny cholesterol LDL staje się jeszcze bardziej miażdżycorodny, co tylko nasila ryzyko pojawienia się miażdżycy. Ponadto wysoki poziom homocysteiny powoduje spadek stężenia tlenku azotu, który, jak już kiedyś mówiłem, działa ochronnie na nasze naczynia krwionośne. Mało tego, homocysteina działa również prozakrzepowo, a utrzymywanie się jej wysokiego poziomu we krwi może skutkować pojawieniem się poważnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. To wszystko przekłada się na konkretny efekt kliniczny. Dla przykładu, w jednej z prac jej autorzy zauważyli, że wzrost stężenia homocysteiny o każde kolejne 5 mikromoli na litr zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową o kolejne 20 do 50%. Z kolei analiza 10 badań naukowych z 2020 roku dowiodła, że osoby z podwyższoną homocysteiną mają aż o 58% wyższe ryzyko pojawienia się udaru mózgu w porównaniu do osób o niskim poziomie tej cząsteczki. Mało tego, w jednym z opracowań naukowych możemy przeczytać, że osoby z wysokim poziomem homocysteiny mają aż o 68% wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu problemów sercowo-naczyniowych. Warto mieć świadomość, że poza negatywnym wpływem na układ krążenia, homocysteina sieje o wiele większe spustoszenie w naszym ciele. Naukowcy bowiem udowodnili, że osoby z wysoką homocysteiną są nawet ponad 3-krotnie bardziej zagrożone pojawieniem się choroby Alzheimera. Poza tym podwyższone stężenie homocysteiny sprzyja rozwojowi choroby Parkinsona, a także depresji. Taki efekt wynika z tego, że homocysteina działa neurotoksycznie. Mam tu na myśli to, że uszkadza ona komórki nerwowe i powoduje ich śmierć. Dzieje się tak dlatego, że nadmiar homocysteiny zakłóca aktywność enzymów przeciwutleniających, które działają ochronnie na wspomniane komórki. Do tego uszkadza ona DNA, czyli materiał genetyczny komórek, prowadząc do ich zaburzonego funkcjonowania. Poza tym homocysteina zaburza pracę mitochondriów, czyli ważnych organeli komórkowych odpowiedzialnych za produkcję energii. W konsekwencji dochodzi do wyczerpania zasobów energetycznych komórki. Jeśli mowa o negatywnym działaniu homocysteiny, to należy wiedzieć, że jej nadmiar zwiększa również ryzyko niektórych chorób nowotworowych, w tym szczególnie tych dotyczących układu pokarmowego, przy czym szczególnie mam tu na myśli raka żołądka i raka jelita grubego. W przypadku zaś kobiet ciężarnych wysoki poziom homocysteiny przy jednocześnie niskim stężeniu kwasu foliowego w organizmie zwiększa ryzyko poronień. Skoro już wiedzą Państwo, jak groźny jest dla nas nadmiar homocysteiny, to teraz krótko chciałbym zwrócić uwagę, kto z nas jest zagrożony tym problemem. Otóż wysoki poziom homocysteiny może wynikać z naszych pewnych uwarunkowań genetycznych. Mam tu na myśli to, że niektóre mutacje genetyczne dotyczące enzymów biorących udział w przemianach homocysteiny skutkują wzrostem stężenia tej substancji. Nie oznacza to jednak, że w takim przypadku jesteśmy zupełnie bezradni, bo włączenie odpowiednich produktów do diety pomoże zniwelować ten problem. Do tego muszę zaznaczyć, że na podwyższony poziom homocysteiny narażeni są przede wszystkim mężczyźni, czyli pewne znaczenie ma tu płeć. Do tego wzrost stężenia homocysteiny postępuje zwykle wraz z wiekiem, stąd do osób w grupie ryzyka zaliczam też osoby starsze. Do czynników zaś związanych z naszym stylem życia, które sprzyjają wzrostowi stężenia homocysteiny we krwi, zaliczam z kolei palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu.
Ponadto najnowsza praca naukowa z 2023 roku dowiodła, że do podwyższenia homocysteiny może doprowadzić też spożywanie zbyt dużych ilości kawy. Mowa tu o ilościach powyżej 3 porcji dziennie. Warto mieć też świadomość, że do wzrostu poziomu homocysteiny może doprowadzić stosowanie niektórych leków, które w sposób pośredni lub bezpośredni zaburzają przemiany biochemiczne homocysteiny. Mam tu na myśli leki takie jak metotreksat, cholestyramina, lewodopa czy metformina, która jest powszechnie stosowana w cukrzycy. Do tego wzrost poziomu homocysteiny może pojawić się w przebiegu niektórych chorób, w tym szczególnie w niedoczynności tarczycy i niewydolności nerek. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Teraz wyjaśnię, których składników pokarmowych powinniśmy dostarczać w dużych ilościach, aby utrzymać homocysteinę na prawidłowym poziomie, a których niedobór również sprzyja wzrostowi stężenia tej niebezpiecznej substancji. Mowa tu bowiem o związkach, które bezpośrednio wpływają właśnie na przemiany biochemiczne homocysteiny. Najważniejsze jest to, aby zapamiętać 5 najbardziej kluczowych składników. Są to witamina B6, witamina B12, foliany, cholina oraz betaina. Witaminę B6 dostarczymy spożywając głównie ryby takie jak makrela, pstrąg i łosoś, a także wątróbkę, chude mięso wołowe, mięso drobiowe, zaś w mniejszych ilościach witaminę tę znajdziemy w kaszy gryczanej, ryżu brązowym, otrębach i zarodkach pszennych, pieczywie razowym, orzechach włoskich i laskowych, a także w ziemniakach. Z kolei w B12 najbardziej zasobna jest wątroba wołowa i drobiowa, a także śledź, małże, sardynki, makrela, pstrąg tęczowy, łosoś, tuńczyk, kefir, jogurt naturalny, jajka, sery żółte, serek wiejski i wołowina. Najlepszym źródłem folianów są natomiast warzywa takie jak brokuły, brukselka, kalafior, szpinak, sałata, jarmuż, kapusta włoska, a także pomarańcze, kiwi, jak również pieczywo żytnie razowe na zakwasie. Jeśli zaś chodzi o cholinę, to tu przede wszystkim mowa o żółtkach jaj, wątróbce, łososiu, dorszu oraz mięsie drobiowym i wołowym. Źródłem ostatniego z podanych przeze mnie składników, czyli betainy, są z kolei buraki, szpinak oraz otręby pszenne i owsiane. Tu wspomnę, że betainę możemy dostarczyć też w formie preparatów. Porcja na poziomie 4 g dziennie może obniżyć homocysteinę średnio o 5 do 20%. Jako ciekawostkę też dodam, że również i suplementacja omega-3 w dawce minimum 3 g na dzień może wspomóc redukcję homocysteiny, co zostało potwierdzone w obszernej pracy naukowej z 2022 roku. Krótko jeszcze tylko wspomnę, że prawidłowy poziom homocysteiny we krwi mieści się w zakresie od 5 do 15 mikromoli na litr. Podwyższone stężenie homocysteiny określamy zaś mianem hiperhomocysteinemii. I o łagodnej hiperhomocysteinemii mówimy wtedy, gdy stężenie homocysteiny wynosi od 15 do 30 mikromoli na litr. Z umiarkowaną postacią hiperhomocysteinemii mamy do czynienia z kolei wtedy, gdy stężenie omawianej substancji mieści się w zakresie od 31 do 100 mikromoli, zaś ciężka postać to sytuacja, gdy poziom homocysteiny we krwi przekracza 100 mikromoli na litr. Jednocześnie, jeśli interesują Państwa inne sposoby na to, jak poprawić zdrowie układu krążenia, to zachęcam do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam o wyjątkowo cennej witaminie K2 i nattokinazie, które znajdziemy m.in. w sfermentowanej soi. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.